Cześć, tu Radek. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 12 część ciekawostek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Tak jak w poprzedniej części, dziś również oprócz ciekawostek drogowych będą również te związane m.in. z koleją i z wodą. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Tradycyjnie zaczynamy od województwa dolnośląskiego. W południowo-zachodniej części województwa przez miasto Karpacz przebiega droga powiatowa. W samym centrum droga na długości około 100 metrów poprowadzona jest tunelem. Nad tunelem znajdują się dwa tory saneczkowe. Jeden letni, a drugi całoroczny. Rynna Saneczkowa jest jedną z najdłuższych torów saneczkowych w Polsce z wirażem ponad 360 stopni. Parametry toru: długość podjazdu 370 metrów dla toru letniego oraz 120 plus 240 metrów dla toru całorocznego. Długość zjazdu 1060 metrów dla toru letniego oraz 1000 metrów dla całorocznego. Podczas jazdy jedziemy przez tunele 18,6 metrów. Jest tu 14 wiraży oraz 3 uskoki. Prędkość maksymalna, jaką możemy uzyskać, to 35 km na godzinę. W województwie kujawsko-pomorskim w Grudziądzu znajduje się unikatowy zabytek. Jest to ceglany most datowany na pierwszą połowę XIII wieku. Jest to najprawdopodobniej najstarszy zachowany most w Polsce. Do wysunięcia takiego twierdzenia skłoniła miejscowych badaczy analiza materiału, z jakiego zostały wykonane najstarsze fragmenty zabytku. Są to charakterystyczne dla architektury pierwszej połowy XIII wieku płyty ceglane oraz cienka oliwska cegła. Najstarszą część mostu stanowi arkada o łagodnym łuku, zbudowana właśnie z takiej cegły. Most należy do kategorii łukowych, wykorzystujących mur arkadowy o grubości około 1 do 3 metrów, na który nakładano drewniany pomost. W okresie późniejszym przebudowano go na całkowicie murowany. W Grudziądzu miało to miejsce na przełomie XIV i XV wieku. Most przerzucony nad dawnym kanałem młyńskim prowadził od południa przez bramę toruńską do miasta. Do dzisiaj nie stracił swojej funkcjonalności i nadal pełni rolę łącznika komunikacyjnego. Przebiega przez niego jezdnia, linia tramwajowa i chodnik dla pieszych. Jeszcze w latach 70. XX wieku płynęła pod nim woda kanału Trynka. Obecnie pod mostem prowadzi aleja spacerowa. Przenosimy się do województwa lubelskiego, gdzie w jego południowej części położone są miasta Janów Lubelski oraz Biłgoraj. Oba miasta łączy droga, której nazwa to Trakt Janowski lub Gościniec Biłgorajski. Droga została wytyczona w XIX wieku. Ma długość około 25 km i status drogi powiatowej. Ostatni raz umacniana była podczas I lub II wojny światowej. Jest idealną prostą łączącą oba miasta. Uchodzi za jedną z najtrudniejszych tras off-roadowych w kraju. Na wiosnę i jesieni bardzo często jest nieprzejezdna ze względu na ilość wody. Odcinek od miejscowości Flisy aż do Andrzejówki jest bardzo dobrym traktem leśnym, przejezdnym przez prawie każdy samochód osobowy. Natomiast początek trasy od Flisów oraz fragment od Andrzejówki do Biłgoraju to zalane wodą kieszenie z błotem z dziurami po wielkich kołach. Złe wjechanie w taką wodę może skutkować nawet przewróceniem auta. Trasa na całej swojej długości ma status drogi publicznej. Trakt Janowski pojawił się na rosyjskich mapach w XIX wieku. Jednak nigdy nie była ona w jakiś sposób szczególnie umacniana. Najprawdopodobniej ciężko było tę drogę utrzymać, albo nikt nie był tym zainteresowany, gdyż po wojnie gościniec ten popadł w niełaskę. Nowe drogi, które zaczęto umacniać i budować, wytyczały inny kierunek między Biłgorajem a Janowem, omijając Lasy Janowskie łukiem i zahaczając o Frampol. Jednak jeszcze do lat 70. liczono się z możliwością wykorzystania traktu do ewentualnego wybudowania skrótu Biłgoraj-Janów. Świadczy o tym fakt, że do dzisiaj, jako konsekwencja utworzonej w latach 60. ubiegłego wieku działki drogowej, trakt ten liczy sobie 16 metrów szerokości. Jest tu zupełny ewenement, gdyż z reguły drogi leśne, jako działki drogowe, nie przekraczają szerokości 4 metrów. W tych 16 metrach znajdowała się korona drogi, rowy i pobocza po obu stronach drogi.
Niegdyś nawigacje samochodowe na początku swojej popularności myliły się i pokazywały trakt janowski jako drogę, którą należy jechać z jednego do drugiego miasta. W województwie lubuskim w gminie Szprotawa znajduje się interesująca droga gminna. Droga ze wsi Dziećmiarowice do wsi Wiechlice przechodzi przez teren byłego lotniska Szprotawa-Wiechlice. Pas startowy posiada betonową drogę na kierunku 0826 o rozmiarach 2500 na 60 metrów. Droga gminna przechodzi właściwie przez sam środek płyty lotniska. Powstała po tym, jak wynieśli się stąd Rosjanie, a gmina po pewnym czasie pilnowania lotniska otworzyła dostęp. Jest tam ograniczony ruch samochodów ciężarowych. Po drodze mogą poruszać się autobusy szkolne dowożące dzieci z pobliskich wiosek do szkoły podstawowej. Ruch na drodze nie jest zbyt duży, a nawierzchnia jest zła. Od wioski Wiechlice do pasa lotniska nawierzchnia drogi to utwardzony szuter. Dalej są oryginalne płyty lotniskowe, a w pewnym momencie są dolewki z betonu. Od długiego czasu pas lotniska nie jest czynny. Wzdłuż płyty lotniska zaczynają się budować firmy, ponieważ jest to teren inwestycyjny. Część pasa głównego oraz cały pas równoległy do kołowania zostały rozebrane, a płyty sprzedane. Przenosimy się do województwa mazowieckiego. W gminie Konstancin-Jeziorna przez wieś Obory przechodzi droga wojewódzka nr 868. W części wsi Obory, która nazywa się Imielin, droga wojewódzka przecina dojazd z hangaru do lądowiska Konstancin. W momencie, gdy samoloty są kołowane z hangaru na lądowisko lub odwrotnie, obsługa lotniska zatrzymuje ruch na drodze wojewódzkiej w celu umożliwienia przejechania samolotu. Po Pile i Deputyczach koło Chełma, o których mówiłem w poprzednich filmach z ciekawostkami, jest to już trzecie miejsce w Polsce, gdzie można spotkać tak nietypową sytuację. W województwie opolskim, w Opolu, natrafiłem na ciekawe, a zarazem zaskakujące miejsce. Otóż we wschodniej części miasta znajduje się stadion żużlowy miejscowego klubu Kolejarz Opole. Ulica Wschodnia, przy której znajduje się stadion, jest ulicą dwujezdniową, dwupasową. Jednak stadion w południowo-zachodniej części za bardzo wystaje, przez co ulica musi się na odcinku około 120 metrów zwęzić do jednej jezdni, aby ustąpić miejsca jednemu z łuków stadionu. Niedawno odwiedziłem to miejsce. Wygląda to bardzo nietypowo. Nie udało mi się jednak dotrzeć do żadnych dokumentów, dlaczego tak to wygląda. Poza tym, przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na znak, który znajduje się tuż przy stadionie. Obok stadionu poprowadzona jest linia kolejowa, a ulica Wschodnia przechodzi wiaduktem nad tą linią. To, że jest tutaj wiadukt, informuje nas o tym znak drogowy. Nie spotkałem się nigdy w Polsce ze znakiem informującym kierowcę, że jesteśmy na wiadukcie. Dość zaskakujący i taki trochę niepotrzebny znak. W województwie podkarpackim przez gminę Lutowiska prowadzi droga ze Stuposian przez Muczne, Tarnawę do Bukowca. Droga zaczyna się we wsi Stuposiany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 896 i ma około 23 km długości. Jest to jedyna droga prowadząca w głąb Bieszczadzkiego Worka do źródeł Sanu i granicy Polski. Droga ta jest prawdopodobnie najdłuższą ślepą drogą w Polsce.
Autem możemy dojechać do parkingu w Bukowcu, skąd pieszo lub rowerem możemy kontynuować podróżowanie. Przenosimy się do województwa podlaskiego. W jej zachodniej części można przejechać się po bardzo interesującej drodze powiatowej, zwanej Carską Drogą lub Carskim Traktem. Droga zaczyna się w Mężeninie i biegnie następnie w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Strękową Górę, Osowiec, goniąc Dąbrowę Białostocką do granicy państwa i dalej do Grodna na Białorusi. Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz Łomża, Osowiec i Grodno jako rokada. Rokada jest to droga przebiegająca prostopadle do kierunku działania wojsk, a równolegle lub skośnie do linii frontu. Termin carska droga zwykle jednak używany jest w węższym znaczeniu, w odniesieniu do 33 km odcinka od mostu na Narwi w Strękowej Górze do skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w miejscowości Osowiec-Twierdza. Tutaj w większej części przebiega przez Biebrzański Park Narodowy lub po jego granicy, Groblów wśród niedostępnych bagien oraz przez Wydmy. Jadąc tą drogą bardzo często możemy spotkać łosie. W województwie pomorskim w Gdańsku możemy spotkać interesujące miejsce. Otóż w zachodniej części miasta jest jedyny w Polsce przystanek kolejowo-tramwajowy z jednym peronem. Przystanek kolejowy nazywa się Gdańsk-Brętowo. Znajduje się w ciągu linii kolejowej nr 248 z Gdańska Rębiechowa do Gdańska Zaspy. Kursują po niej składy do Gdańska, Gdyni, Kartus i Kościerzyny. Natomiast jeśli chodzi o tramwaj, to przystanek nazywa się po prostu Brętowo. Do tego miejsca doprowadzona jest linia nr 10, którą możemy dotrzeć przez centrum Gdańska aż do Nowego Portu. Przenosimy się na południe kraju. W województwie śląskim, w Rudzie Śląskiej, znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Otóż wzdłuż Huty Pokój poprowadzona jest ulica Piotra Niedurnego. Wzdłuż ulicy poprowadzona jest linia tramwajowa, po której poruszają się tramwaje linii nr 9 i 43. Natomiast do Huty Pokój doprowadzona jest bocznica kolejowa. Droga, jak i linia tramwajowa przecinają się z bocznicą kolejową pod kątem 90 stopni. W momencie, gdy do Huty wjeżdża pociąg, to ulica dla aut, jak i tramwajów zostaje w tym czasie zamknięta. Jest to już drugie takie miejsce na Śląsku. W trzecim odcinku o ciekawostkach drogowych powiedziałem o podobnym miejscu w Sosnowcu. W województwie świętokrzyskim ktoś z Was napisał mi o ciekawej drodze. Otóż przez gminę Wiślica przechodzi droga wojewódzka nr 771. W pewnym miejscu w okolicy wsi Szczerpaków przechodzi ona po grobli. Po obu stronach drogi są stawy rybne. Dostałem od Was kilka filmów, za co Wam serdecznie dziękuję. Bartek napisał mi, że z racji, że są to stawy hodowlane, to nie są one jeszcze napełnione wodą, stąd na filmach nie ma takiego efektu, jaki jest w drugiej części roku. Mimo wszystko uważam, że jest to ciekawe miejsce. Poza tym możemy tu spotkać bardzo rzadko używany znak w Polsce, czyli A27. Znak ten ostrzega kierowców o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego. W województwie warmińsko-mazurskim, w jej wschodniej części, tuż przy granicy z Litwą, Rosją i województwem podlaskim, znajduje się gmina Dubenniki. W południowej części gminy leży wieś Stańczyki, a w niej niesamowite mosty kolejowe. Są to imponującej wielkości zabytki, pomniki techniki budowlanej. Zostały zaprojektowane nad rzeką Błądzianką, której dolina w Stańczykach dochodzi miejscami do głębokości 65 metrów. Przed laty mosty północy, zwane również mostami Puszczy Romińskiej, stanowiły odcinek trasy kolejowej Gołdap-Żydkiejmy, zapewniając wyjątkowy taras widokowy dla podróżujących. Swoją formą przypominają budowane w starożytności rzymskie akwedukty,
To też popularnie określa się je mianem akweduktów Puszczy Romińskiej. Zostały zaprojektowane prawdopodobnie w 1905 roku przez włoskich architektów. Jeszcze w 1944 roku po moście północnym kursowały pociągi. Konstrukcja znosiła ogromne obciążenia, gdyż to właśnie tędy wożono głazy z Suwalszczyzny na budowę kwater wojennych Rzeszy i fortyfikacji. Na trasie kursowały 4 pary pociągów osobowych o długości 4-5 wagonów drugiej i trzeciej klasy. Podróż z Gołdapi do Żydkiejmy trwała 1 godzinę i 6 minut. Wiadukty są ulubionym miejscem amatorów skoków na linię. Nad brzegiem rzeki, pod mostami wybudowano wiatę, miejsce do biwakowania i na ognisko. Wspaniałe miejsce widokowe i do spacerów. Przenosimy się do Wielkopolski. W Ślesinie, mieście, które znajduje się około 20 km na północ od Konina, możemy spotkać interesujące miejsce. Otóż jadąc autem po drodze wojewódzkiej nr 263 ze Ślesina do Sąpolna, po drodze mijamy łuk triumfalny Napoleona. Został wzniesiony przez mieszkańców Ślesina w 1811 lub 1812 roku ku czci Napoleona Bonaparte. Mieszkańcy miasta liczyli, że właśnie tędy będzie przejeżdżał, nacierając na Rosję. Cesarz przypuszczalnie nie widział budowli. Łuk składa się z głównej zamkniętej półkoliście arkady i 2 niższych bocznych przejść dla pieszych. Elewacje łuku zdobione są pilastrami, które wieńczą głowice jońskie. Na szczycie łuku znajduje się figura orła napoleońskiego. Łuk został w 1972 roku mocno zniszczony przez przejeżdżającą ciężarówkę. Odrestaurowano go w latach 1976-77, jednocześnie zmieniając układ komunikacyjny wokół budowli. Jeśli ktoś z Was zawita do Ślesina, to bardzo interesująca rzecz znajduje się tuż obok. Otóż jest tutaj jezioro ślesińskie typu rynnowego, polodowcowe. Wchodzi w skład kanału ślesińskiego i stanowi jedno z jezior obiegu chłodzącego elektrownię Konin i elektrownię Pątnów. W związku z tym jezioro zasilane jest w miesiącach letnich w ciepłą wodę pompowaną przez kanał zrzutowy z jeziora Licheńskiego. Spowodowało to wzrost temperatury wody, obecnie jest to średni wzrost od 4 do 6 stopni Celsjusza, a w następstwie zarastanie jeziora. Rozwiązaniem problemu zarastania okazało się sprowadzenie azjatyckich gatunków ryb słodkowodnych takich jak amur, tołpyga biała i tołpyga pstra. Ryby te żywią się roślinnością wodną i przywróciły równowagę biologiczną jeziora. Podwyższona temperatura wody jeziora w sezonie letnim jest traktowana jako dodatkowy walor ze względu na komfort kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Tradycyjnie kończymy w województwie zachodniopomorskim. W gminie Boleszkowice, tuż przy granicy z Niemcami, znajduje się wieś Chlewice. Wieś ta położona jest na terenie zalewowym Myśli i Odry. Wokół całej wsi został wybudowany wał przeciwpowodziowy. Wał ma 100 kilkadziesiąt centymetrów wysokości i w całości zabezpiecza mieszkańców przed zalaniem. Wzdłuż dróg dojazdowych do wsi zostały zamontowane przegrody mobilne. Uniemożliwiają one wlew wody, a jednocześnie pozwalają na swobodną komunikację. Rolnicy w celu dostania się do swoich pól i pastwisk posiadają wiele przejazdów wałowych. Prawdopodobnie nie ma w Polsce drugiej takiej miejscowości, która byłaby w całości odgrodzona wałem przeciwpowodziowym. Bardzo dziękuję wymienionym osobom za przesłane materiały oraz informacje z tymi miejscami związane. Jeśli w Twojej okolicy są ciekawe miejsca związane z drogami oraz również z ogólnie pojętym transportem czy też komunikacją, napisz proszę w komentarzu. Dziękuję Igorowi za pomoc w realizacji filmu. Dziękuję, pozdrawiam, Radek.